Witam wszystkich bardzo serdecznie w 21 części tej serii, w której opowiadam, omawiam i prezentuję kolejne kroki w etapie produkcji gry Fallout 2 Remake 3D. Dzisiaj nagrywam ten materiał, ponieważ uważam, że warto wrzucić nowy update. Troszeczkę zmian zrobiłem odnośnie przeładowania broni i samej amunicji. Musiałem przebudować cały system, żeby działał lepiej, żeby pozbyć się pewnego błędu, który zaraz Wam pokażę. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wciąż wspierają ten projekt. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, które wstawiacie, za wszystkie pytania i sugestie. Wszystko czytam. Wszystko zawsze biorę pod uwagę i rozważam podczas produkcji. Dobrze, ja sobie teraz zrobię szybciutko postać i przechodzimy do Klamath, aby omawiać kolejne rzeczy. No dobrze, więc tak, jesteśmy w Klamath. Jak widzicie, zrobiłem taki oto słup drzewek, które będą bardziej skutecznie odgradzać gekony, które spacerują po terenach łowieckich. Wkrótce dodam niewidzialny mur, który będzie odsyłał gekony z powrotem na pola. Jak widzicie, roślinki, które atakują, strzelają kolcami. Jak widzicie, że zasięg jest taki, jaki jest efekt uderzenia o ziemię. Podobnie jest tak samo z bronią palną. Wejdziemy sobie teraz do ekwipunku i przeładuję broń i zobaczymy, jaki jest efekt. I strzelamy. Można łatwo określić, jaki jest zasięg broni. Kolejną rzeczą, którą zmieniłem, jest to główna przyczyna tego materiału, że go nagrywam, jest fakt, że nie ma już błędu, który by przerzucał załadowaną wcześniej amunicję do każdej broni, którą zmienimy z lewej ręki na prawą. Także zwróćcie uwagę, że SMG 10 mm ma tutaj swoją pulę amunicji, co widać po zielonych kropkach po prawej stronie. Natomiast teraz dopiero przy przeładowaniu obrzyn ma swoją amunicję. I teraz w momencie, kiedy nacisnę Q, wracamy i jak widać, każda broń ma swoją amunicję. Czyli innymi słowy, w praktyce działa to w taki sposób, że jeżeli walczymy z przeciwnikami i skończy nam się amunicja, od razu przechodzimy do drugiej broni i atakujemy. Mamy gekona, przechodzimy i od razu atakujemy drugą bronią. Jak widzicie, każda broń ma własny magazynek. Kolejną rzeczą jest możliwość strzelania serią w momencie, kiedy nie mamy standardowej liczby naboi w magazynku. Przykładowo, jeżeli SMG 10 mm zwykle strzela seriami po 5 naboi, to mając teraz 3, wybierając serię, wystrzelimy 3 naboje. Wcześniej po prostu musieliśmy zmieniać na tryb pojedynczy, żeby wystrzelić te 3 ostatnie. Pokażę Wam to samo na miniganie. Zostało nam teraz 10 sztuk amunicji, więc również ją będzie można wystrzelić. Koniec. Rozpocząłem w tym momencie nową grę, żeby pokazać też fajną możliwość z obecną mechaniką. Możemy załadować sobie tutaj broń do lewej i prawej ręki, przeładować jedną, przeładować drugą i odstawić, i broń będzie gotowa do użytku zaraz po
wrzuceniu do slotu 1 albo 2. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Mamy ładnie przeładowane bronie i możemy toczyć teraz dłuższe walki. Kolejną rzeczą, którą zacząłem dopiero robić, jest fakt, że jeśli podejdziemy w tym przypadku akurat na razie do dziecka, wybierzemy buźkę, to zawsze nam coś odpowie. I teraz próbowałem wcześniej robić wyświetlające się chmurki, napisy nad postaciami, natomiast uznałem, że nie będzie to dobrym pomysłem z tego względu, że nie widzimy całego obszaru. Bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie do pokoju, który jest, powiedzmy, pokojem strzeżonym i wyświetli się nad tym dzieckiem napis, a my idziemy w tą stronę. Nie zobaczymy tego napisu, dlatego każdy napis, każdy tekst wypowiadany w naszą stronę będzie właśnie widoczny tutaj na środku ekranu i mi się wydaje, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o wyświetlanie tego, co NPC mówią do nas. To w tym momencie wszystko to, co chciałem Wam przedstawić. Ja zrobiłem już update na itch.io, także zapraszam do grania i cieszenia się nowymi mechanikami, jakie są. Prawdopodobnie będę miał pewnie kilka zgłoszeń, jak to zwykle bywa, także będę naprawiał też również błędy, które wynikają zawsze przy produkcji. Także dziękuję za wszystkie odwiedziny, że oglądacie te filmy, że słuchacie, co mam do powiedzenia i dziękuję za wszystkie łapki w górę, które daliście pod tym filmem. Dziękuję, pozdrawiam, na razie, cześć.